Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane i dzisiaj mam dla Was kolejny kultowy tytuł, zresztą tych kultowych tytułów w tej serii przewija się co niemiara, ale dzisiaj myślę taki bardziej kultowy niż kultowe i jest to System Shock w wersji na CD, czyli tak zwana Enhanced Version, przepraszam, kultowej gry System Shocka. Jeżeli pomyślę o System Shocku, to zawsze wracają wspomnienia, ponieważ takie bardzo pozytywne, ponieważ System Shock był jedną z pierwszych gier, w jakie grałem po polsku. I teraz nie zrozumcie mnie źle, bo owszem, były wcześniej gry, które wychodziły, polskie gry, ale System Shock nie był polskim tytułem, ale był całkowicie spolszczony. Był na tyle spolszczony, że nawet tekstury na ścianach, gdzie na przykład krwią ktoś napisał help, były przetłumaczone na przykład pomocy. Także było to naprawdę coś niesamowitego. Pamiętam, że chyba tylko dzięki temu udało mi się System Shocka skończyć, że on był całkowicie spolszczony. I pierwsze, co zawsze przypomina mi się, kiedy myślę o System Shocku, to właśnie to spolszczenie. Sama gra mocno wyprzedzała swoje czasy i System Shock myślę, że mógłbym położyć koło takiego Trespassera, gry, która również wyprzedzała sporo swoje czasy. System Shock co prawda wyszedł wcześniej, ale również mocno wychodził w przód, jeżeli chodzi o mechaniki i w ogóle wszystko w tej grze, co tam zostało zrobione. W 1993 wyszedł Doom, który w zasadzie zdefiniował grę FPS. Wtedy jeszcze nie mówiło się gry FPS, nie istniało coś takiego. Takie stwierdzenie, mówiło się, że to są klony Dooma, a Doom jakby ustanowił pewien kanon, w którym inne gry FPS, jak wychodziły, mocno czerpały albo wręcz kopiowały te elementy. To Doom wprowadził, właściwie to Wolfenstein, te karty, które trzeba zebrać. Natomiast Doom, jeżeli spojrzymy na niego z punktu widzenia mechaniki, był grą dosyć prostą. Tam w zasadzie nie można było spojrzeć w dół ani w górę. Strzelając do wroga, który był wyżej od nas, automatycznie broń celowała w tamtą stronę. Nie można było skakać. Był grą taką bardzo prostą, ale ta prostota mocno była potrzebna tej grze, ponieważ ona miała być szybką, efektowną strzelanką. Tam nie musieliśmy się martwić o przeładowywanie broni, to wszystko było automatyczne, ale przede wszystkim była to gra bardzo szybka. System Shock w wersji dyskietkowej wyszedł w 1994 roku, czyli już rok po Doomie i jak ogromne różnice, oczywiście System Shock nie mogę powiedzieć, że to była gra FPS, ona miała widok FPP, niektórzy mówią, że to był action RPG, jednak tych elementów RPG jest tam na tyle mało, że nie uznaję tego jako RPG. Natomiast jeżeli przyrównamy te gry, ich możliwości, to System Shock był w zasadzie jak niebo do nocy, znaczy niebo do ziemi, to zupełnie inne klimaty, inne zupełnie jakby czasy, a grę dzielił tylko w zasadzie rok, a jednak System Shock był niesamowicie produkcją, która wybijała się ponad wszystkie te gry z perspektywy, widziane z perspektywy pierwszej osoby. Doom został stworzony przez Looking Glass Technology i uważam, że ta firma wraz z Originem były takimi firmami, które można powiedzieć w pewien sposób wyznaczały standardy. Może to nie były standardy tak silne jak id Software i właśnie ich Doom, ale w pewnych grach wyznaczały pewne standardy i zawsze ich gry miały ogromne, potrzebowały potężnych sprzętów do uruchomienia, ale w zamian oferowały coś naprawdę nowego. Wprowadzały pewne nowe elementy, nowe mechaniki, których w innych grach nie było. Jeżeli jesteśmy przy Looking Glass Technologies, to są tutaj dwie osoby, dwa wielkie nazwiska. Pierwsze to Warren Spector, który był producentem tej gry i który w mojej opinii jest równie wielkim wizjonerem jak Peter Moulinet, bo pracował przy naprawdę tytułach, markach znanych, począwszy od Wing Commandera, właśnie poprzez System Shock, Deus Ex, chyba najgłośniejsza jego gra. Mniej udana może Epic Mickey, który w sumie też był całkiem niezły, ale nie zdobył jakiejś takiej wielkiej popularności, a skończywszy na przykład na Thiefie. Wszystkie te gry, przy których Warren Spector pracował, były naprawdę dobre. One o dziwo przetrzymują próbę czasu, pomimo że mijają kolejne lata i te gry się starzeją i one się brzydko starzeją, nadal gra się w nie dobrze i System Shock jest właśnie taką grą. Drugą postacią, o której warto wspomnieć, to Seamus Buckley,
Seamus był ojcem pierwszego klasycznego Xboxa, ale też pracował przy produkcji Trespassera, głównie przy fizyce, także to była osoba ogarnięta w temacie i co ciekawe w System Shock też Beckley pracował nad fizyką. Jeżeli chodzi o samą grę System Shock, miałem wersję dyskietkową na początku. Ona była na jakichś 12 czy tam na 10 dyskietkach. Różnica była taka, że wersja na CD posiadała czytane dialogi i jedną krótką animację na końcu i chyba troszkę dłuższe intro, ale nie jestem pewien. Natomiast nie miała oczywiście tych dialogów i tutaj Warren Spector często powtarza, że gdyby miał możliwość, nigdy by nie wydał wersji dyskietkowej, bo ta wersja dyskietkowa traciła tak dużo przez to, że nie było tych czytanych dialogów, że granie w wersji na CD przypominało granie w zupełnie inną grę. Przynajmniej tak mówił. Szczerze mówiąc, dość słabo pamiętam, znaczy może inaczej, byłem mocno wkręcony w System Shocka pierwszego po premierze i to było myślę, że około 94 roku i byłem mega zachwycony tą grą, jej złożonością, jej skomplikowaniem, tym, że to wszystko jest po polsku. Byłem po prostu tym totalnie zachwycony i gra wessała mnie na długie, długie godziny. Faktem jest, że była trudna, zaraz do tego zresztą dojdziemy. System Shock był naprawdę trudną grą, jeżeli chciało się tak przejść od początku do końca na jakimś tam powiedzmy normalnym poziomie trudności, faktycznie mógł sprawiać trudność. I tutaj System Shock też wprowadzał mnóstwo innowacji, które będą wykorzystywane wiele lat później w innych grach. Jednak System Shock był pierwszy i to w zasadzie przez te wszystkie elementy, on tak wyprzedzał te swoje czasy. Dziwne, że wielu twórców nie podłapało tego. To był 94 rok, a ktoś wypuszcza tak złożoną i skomplikowaną grę, że można było czerpać garściami z pomysłów, które zostały zawarte w System Shocku, a jednak twórcy woleli iść w stronę nadal tych prostych strzelanek niż takich właśnie gier bardziej złożonych. Później te elementy System Shocka będą się pojawiały bardziej w grach RPG, natomiast w takich nazwijmy to action RPG, dużo czasu minie, zanim zaczną się tego typu gry pojawiać. Pierwsze, co w ogóle zaskakuje, to menu. Menu, które możemy wybrać poziom trudności z 4 różnych elementów. Walka, misja, puzzle i cyberprzestrzeń. Od 0 chyba do 4 albo do 5, już nie pamiętam. I teraz ciekawostka, bo w zależności od tego, jak ustawisz te elementy, będziesz miał całkowicie inną grę. Ustaw walkę na maksa, misję i puzzle na 0, będziesz miał strzelankę FPS. Ustaw na puzzle, zmniejsz walkę, ustaw misję na maksa, będziesz miał grę przygodową. Bądź, jeżeli chcesz, ustaw wszystko na 0, a będziesz miał symulator chodzenia. Mogłeś sobie to dostosować wedle własnego widzimisię i w taki sposób grać w System Shocka. To było coś niesamowitego. Większość gier oferowała po prostu 3 poziomy, czy tam 5 poziomów trudności. Na każdym po prostu przeciwnicy zabierali więcej energii, a tutaj mieliśmy całkowicie coś nowego, podejście całkowicie do tematu w zupełnie inny sposób, które wywracało całe te mechaniki do góry nogami. To było niesamowite, tak? W grze wcielaliśmy się w hakera, który został złapany, gdy próbował się włamać do pewnej korporacji i ta korporacja dała mu ultimatum, że jeżeli przybędzie na stację kosmiczną, którą rządzi sztuczna inteligencja Shodan i uda mu się ją zneutralizować, no to wszystkie zarzuty zostaną od niego odsunięte. I on tam po iluś tam miesiącach śpiączki wybudza się w tej cytadeli, stacji kosmicznej i okazuje się, że Shodan, sztuczna inteligencja, pozabijała wszystkich członków bazy, część pozamieniała w mutantów, zaczęła produkcję jakichś androidów i naszym celem jest w zasadzie walka fantastycznie i wyeliminowanie tej całej sztucznej inteligencji Shodan. Całość dzieje się w stacji kosmicznej i kolejna nowość, świetnie, będziemy musieli, nie wytnę tego, będzie słychać jak ktoś wierci, niestety za ścianą mam remont. To, co było fajne w System Shocku, że w zasadzie gra była światem otwartym. Nie było czegoś takiego jak poziomy, które musimy przejść z punktu A do punktu B i kolejny poziom, jak w Doomie, tak? Gdzie każdy tam dochodziliśmy do windy i kolejny poziom, i kolejny poziom, i kolejny poziom. Tutaj w zasadzie cała ta cytadela była do naszej dyspozycji. Mogliśmy przemieszczać się windami pomiędzy poszczególnymi piętrami, dowolnie eksplorować. Oczywiście pewne
części bazy wymagały na przykład zdobycia karty, ale ta karta nie było, zdobycie tej karty nie było w żaden sposób powiązane z liniową historią. Można było ją w dowolny sposób zdobyć i w dowolnym momencie udać się do zamkniętych przestrzeni. Także to było kolejnym fajnym elementem, że w zasadzie wszystko było na początku otwarte i mogłeś robić w zasadzie co chciałeś, tak? To było w ogóle absolutne mistrzostwo. Całkowite jakby ponownie cały ten świat był jakby jednym nieliniowym poziomem, bo nie można powiedzieć, że gra była liniowa, bo miała pewne elementy, które musieliśmy wykonać, ale było to całkowicie nieliniowe i jeżeli spojrzycie sobie na przykład na Google i wpiszecie opis przejścia System Shocka, zauważycie, że bardzo trudno znaleźć opis przejścia, bo ta gra w ten nieliniowy sposób spowodowała, że bardzo ciężko zrobić opis przejścia gry, oprócz dawania jakichś, powiedzmy, takich ogólnych wyzwań na każdym poziomie, bo nie sposób tego opisać. Takie w ogóle dosyć dziwne. Na pewno to, co zachwycało w System Shocku, to to, że starano się naprawdę odzwierciedlić realny świat, realnie jakby baza wyglądała. To nie jest tak jak w innych grach z tamtych lat, że akcja działa się na przykład, nie wiem, na przykład na tej bazie na Marsie, ale to były w zasadzie tylko połączone korytarze, które nie miały żadnego celu. Jak tak sobie wyobrazisz, ok, to jest baza na Marsie, jak ktoś tu mieszkał, skakał po tych polach tej lawy czy tam czegoś, no bez sensu, tak? Były to poziomy, które w żaden sposób w rzeczywistym świecie nie mogły istnieć. Były one bardziej zrobione pod grę, pod strzelankę, ale nie miały tej dozy realizmu, że to jest opuszczona baza, tak? Natomiast w System Shocku było inaczej. Cała ta baza była doskonale pomyślana. Tam były i biura, i były jakieś pokoje dla wypoczynkowe, i jakieś nawet kino chyba tam się znalazło. Wszystko było w tej bazie, co faktycznie w bazie mogło się znaleźć. I w to jakby wtłoczono fabułę. I to było dosyć ważne. To było dosyć ważne, żeby ten realizm cały czas nam towarzyszył. Oczywiście naprzeciw nas staje cała masa przeróżnych potworów i to są te potwory, te mutanty, te roboty. Ciekawostką jest to, że w 1994 roku Looking Glass Technologies myślało o tym, aby w System Shock zamieścić już trójwymiarowych przeciwników na długo przed Future Shockiem, Terminatorem Future Shock, który jest chyba z 96 czy jakoś tak, gdzieś, znaczy ogólnie nie wiem, czy ja nie uznaję Terminatora Future Shock za jako pierwszą grę, która dała poligonalne postacie. Bardziej mi się wydaje, że tutaj Quake był pierwszy, chociaż faktycznie postacie były poligonalne w Future Shocku, ale były też poligonalne w Descencie, który był chyba jeszcze wcześniej. Także statki kosmiczne, no to nie to samo, tak? A tutaj były roboty, były co prawda postacie w Future Shocku, te Terminatory, ale no nie wiem. Mam tu ogólnie zawsze zagwozdkę, czy to był Future Shock był pierwszy, czy właśnie pierwszy był Quake. Natomiast w 1994 roku już planowano wprowadzić te trójwymiarowe postacie do System Shocka. Dlaczego tego nie zrobiono? Z prostego powodu. Gra miała koszmarne wymagania sprzętowe. W zasadzie ciekawostka. Minęło 20 lat chyba od premiery. Ponad 20, co ja gadam? 94 rok, tak? To prawie 25 lat. 25 lat. Słuchajcie, dzisiaj uruchamiając tą grę na DOSBoxie i nie mówię o tej wersji, która jest na Gogu, która została specjalnie przygotowana, ale o tej wersji którą posiadam, wielu z Was nie będzie w stanie jej odpalić w wyższej rozdzielczości niż 320 na 240, bo ona nawet pod DOSBoxem posiada tak koszmarne wymagania sprzętowe, że w zasadzie nie udało mi się uzyskać jakiegoś stałych 60 ramek na moim komputerze, a powiedzmy było to odpalane na 8-rdzeniowym procku, tak? A mimo to, znaczy tutaj akurat gra wykorzystuje jeden procek, no ale to i tak 25 lat temu, jeżeli przyrównamy prędkości procesorów, to było w ogóle a mimo wszystko gra i tak nie działa płynnie, to jest dosyć ciekawe. I gra miała koszmarne wymagania sprzętowe. Wersja CD oferowała tą wyższą rozdzielczość, ja tą wersję CD grałem później. Wersja dyskietkowa działała tylko w tej niskiej rozdzielczości, tam jeszcze dawało radę, ale i tak nie było dobrze, nie było idealnie. Natomiast ta wersja CD w tej rozdzielczości 640 na 480 i w takiej rozdzielczości był nagrywany ten materiał, no to już dramat, słuchajcie. Wyższe rozdzielczości to już w zasadzie wieszały DOSBoxa, bo nie dało się po prostu tego uruchomić. A dlaczego tak się stało? Ano dlatego, że w grze na przykład zawarto realistyczną fizykę.
Zapytacie, jak to? W takiej grze, powiedzmy, która wygląda jak klon Duma, zamieszczoną fizykę? Tak, tak jak mówiłem, Seamus Buckley zapożyczył fizykę z symulatora lotu i nie był to byle jaki symulator, bo to był Flight Unlimited. Symulator, który nie miał na zasadzie, to nie było latanie ze strzelaniem, czyli latanie myśliwcem, tylko latanie, można powiedzieć, takie wyczynowe. Miałeś samolot i sobie latałeś. Mogłeś robić beczki, tam jakieś zadania, ale nie było to żadnego strzelania. Fizyka w Flight Unlimited była niezwykle zaawansowana na tamte czasy, bo tam dochodziły nawet gorące prądy powietrza, które potrafiły samolot unosić, no cuda tam się działy. Dzisiaj już musiałbym sobie przypomnieć, ale pamiętam, że Flight Unlimited pod kątem fizyki lotu był podawany jako wzór dla wszystkich symulatorów i to faktycznie było widać. I oni tą fizykę, słuchajcie, zaimplementowali w System Shocku. Jej może na początku nie widać, no bo w zasadzie tak, w zasadzie jej nie widać, ale zwróćcie uwagę, że na przykład wyrzucając broń, to już rzucasz ją, ona kawałek jeszcze poleci. Przeciwnik, którego pokonasz, który na przykład stoi na krawędzi, może spaść, jego ciało może spaść. Również postać, która się poruszała na przykład na śliskich powierzchniach w momencie, kiedy się zatrzymywaliśmy, dokonywała takiego lekkiego ślizgu. Także ta fizyka była gdzieś tam była zawarta, aczkolwiek może ona nie była jeszcze tak zaawansowana jak w dzisiejszych grach, ale to i tak robiło wrażenie. Kolejną nowością, która w zasadzie w grach FPS była, to to, że mieliśmy całkowitą swobodę ruchów. Mogliśmy obejrzeć się, mogliśmy spojrzeć do góry, mogliśmy spojrzeć do dołu, mogliśmy ukucnąć. Mało tego, dodano tak zwane liny, czyli możliwość wychylenia się za na przykład krawędzi ściany, tak? Czyli takie ruchy, kiedy mogliśmy, tak, to się nazywa lin w tych grach teraz, głównie to w strzelankach, że mogliśmy się wychylić za ściany. To już było w System Shocku w 1994 roku, to było w ogóle niesamowite. I tutaj te rzeczy to były totalne nowości, tak? Inna rzecz, że na przykład zastosowano dość ciekawy sposób prowadzenia narracji, czyli w zasadzie mieliśmy tylko dwie cutscenki, na początku i na końcu. Całą historię całej tej bazy, Shodana i ludzi, którzy przebywali w tej bazie, poznawaliśmy z audiologów. Trochę jak w BioShocku i w wielu takich grach, gdzie zbieramy audiologii, które budują cały ten klimat. I to było kolejną nowością. Gra nie miała cutscenek, nie miała w zasadzie nic. Wszystko poznawaliśmy przez audiologii, które czytaliśmy, przez maile. Natomiast, no i oczywiście environment storytelling też tutaj miał znaczenie, też się pojawiał dosyć, powiedzmy, intensywnie, bo tutaj każdy właściwie pokój, jeżeli leżało tam ciało, mógł opowiadać jakąś historię i to było naprawdę fantastyczne. Natomiast tę historię poznawaliśmy poprzez czytanie tych wszystkich wiadomości, które wysyła nam Shodan, które znajdowaliśmy przy ciałach i tak dalej. No muszę przyznać, że to naprawdę było fantastyczną rzeczą, ale System Shock to też nie wszystko super, bo zdarzały się też rzeczy słabe, ponieważ gra dotyczyła hakera, który próbował pokonać sztuczną inteligencję, no nie mogło zabraknąć cyberprzestrzeni i cyberprzestrzeń w System Shock to jeden wielki, totalny gniot. Ponieważ przypomina on jeszcze pierwsze gry trójwymiarowe z jakiegoś komodorka, czyli wszystko zbudowane z linii. Całkowicie to jest nieczytelne, wygląda bardzo kiepsko i słabo, chociaż tutaj pojawiają się, co ciekawe, poligonalni przeciwnicy w postaci takich głów. Sterowanie jest koszmarne, na domiar złego ostatni boss, Shodan, z nim pojedynek toczy się właśnie w tej cyberprzestrzeni. No wyglądało to kiepsko. No powiem Wam, że ta cyberprzestrzeń, pamiętam, że w 1994 roku, gdy grałem w System Shocka, byłem zachwycony grą, ale jeżeli dochodziła cyberprzestrzeń, to ja byłem chory. Ja byłem po prostu chory, jeżeli miałem tą cyberprzestrzeń odpalić. Inna rzecz, że gra czasami jest mocno niejasna w kwestii, co trzeba zrobić. Tak jak mówię, bardzo ciężko napisać opis do System Shocka i gra daje Ci tylko pewne wskazówki. Na przykład to, że w pewnym momencie musisz odpalić 4 takie moduły, w których które jest bioskażenie i one to jest takie jakby, nie wiem, takie ogrody botaniczne czy coś. I aby to zrobić, musisz wykonać kilka rzeczy wcześniej i te rzeczy są, nawet one nie są wprost często powiedziane, one są napomknięte gdzieś, gdzie trzeba wyczytać między słowami, co trzeba zrobić w tych właśnie audiologach. I tutaj też mam kolejny zarzut,
I ten zarzut też z 94 roku mogę tutaj podtrzymuję, bo pamiętam, że System Shocka grałem bardzo długo, bo w pewnym momencie się po prostu zawiesiłem i nie wiedziałem co dalej. Łaziłem po tej bazie szukając nie wiadomo czego i nie wiedziałem co zrobić. Właśnie przy okazji tego odstrzelenia jednego tego modułu botanicznego. I dopiero jakiś czas później, nie wiem czy przeczytałem gdzieś, czy gdzieś coś tam, był jakiś help gdzieś, dowiedziałem się co trzeba zrobić i przeszedłem to, ale to powiedzmy, jeżeli pomiędzy moim zacięciem się a skończeniem gry minęły długie miesiące, także gra jest czasami mocno niejasna. Oprócz tej irytującej cyberprzestrzeni jest jeden irytujący moment, kiedy musimy wklepać kod do wejścia do reaktora, w zasadzie do wyłączenia reaktora. I nie byłoby w tym nic złego, z tym, że ten kod jest rozbity na 6 cyfr rozrzuconych po 6 różnych piętrach. Nie dość, że musisz całe to piętro zwiedzić jeszcze raz, znaleźć ten kod, który jest na takim ekranie, no to to zajmuje masę czasu, bo potem trzeba jeszcze wrócić i ten kod wbić. Także tutaj też był ten element w ogóle dla mnie całkowicie niezrozumiały, po co tak wydłużać tą rozgrywkę. Gra i tak była długa. Jeżeli ustawiłeś sobie puzzle i misje na najwyższy poziom trudności, grę musiałeś chyba skończyć w 7 godzin. Średnio skończenie gry zajmuje 12 godzin, no to musiałem skończyć w 7, także no, to było już naprawdę spore wyzwanie. Natomiast no, mnóstwo tych rzeczy, jak widzicie, System Shock wprowadzał, które były nowe, które w pewien sposób definiowały, czy też budowały od nowa całą tą gałąź tych gier, nazwijmy to action RPG, ale też FPS-ów, tak? Bo powiedzmy nawet to spoglądanie w górę i w dół pierwszy raz w takim normalnym FPS-ie pojawi się chyba w Dark Forces, no ale System Shock zrobił to już troszkę wcześniej, także mnóstwo tych elementów tam się przewijały i one były naprawdę dobre. Pytanie, dobra, najpierw pudełko. Wersję, którą mam, jest to wersja CD-ROM. Na Gogu, gra w wersji na Gogu jest grą, która została całkowicie jakby przemodelowana, ona tam już działa na nowych sprzętach, nie trzeba odpalać przez DOSBoxa, możecie ją odpalić Full HD w 60 ramkach. Jeżeli chcecie zagrać, to polecam właśnie tą wersję. Materiały, które widzicie, które były zgrywane, są zgrywane z tej wersji CD, która no, wymagania nadal ma koszmarne, pomimo że uruchamiana na DOSBoxie i nadal bardzo ciężko się to wszystko konfiguruje, żeby to dobrze działało, tak? Natomiast było to robione z tej wersji właśnie CD. Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, grałem w wersję dyskietkową. W środku, oprócz płytki, która nawet nie posiada pierwszej koszulki, aczkolwiek z tyłu ma koszulkę, znajdziemy jedynie troszkę znajdziemy. Kartę rejestracyjną do Originu, proszę bardzo. System Shock Reference Card, czyli cała jakby klawiszologia, a było tego sporo, zobaczcie. Dlaczego było tak dużo? Bo to nie były, przykładowo, prosta rzecz w dzisiejszych grach FPS, przeładowywanie broni. Zazwyczaj jest pod klawiszem R na komputerach. W System Shocku jeszcze tego nie było, bo jeszcze nie było tego przeładowywania broni. Większość gier FPS po prostu strzelałeś, dopóki miałeś kulę, bez bawienia się w przeładowywanie. Natomiast w System Shocku każdą broń trzeba przeładowywać. Niestety nie zrobiono tego normalnie, jak pod klawiszem R, tylko trzeba było wejść do menu, kliknąć nabój i przeładować broń. I wydaje się, że to wcale może nie jest takie trudne, ale w momencie, kiedy atakują Cię dwa cyborgi, a Ty jeszcze myszką musisz klikać tu gdzieś z boku, nie patrzeć na ekran, żeby przeklikać się, żeby przeładować broń, no było dosyć powiedzmy męczące. No są tam takie archaizmy dosyć potężne w System Shocku, ale to tylko dlatego, że wcześniej nie do końca wiedziano jak to zrobić, bo ta gra była na tym polu całkowicie nowatorska, tak? System Shock Install Guide, czyli jeżeli mieliśmy jakieś problemy, mogliśmy sobie sięgnąć tutaj do tej instrukcji i poczytać, jak skonfigurować naszego PC-ta, aby to ruszyło chociażby w 10 klatkach na sekundę. No i oczywiście manual do System Shocka o nazwie Terminal Access. I fajnie jest to zrobione, ponieważ mamy tutaj troszkę informacji na temat samego świata w gry i troszkę jest to tak powiedzmy opisane. Na przykład tutaj mamy Incident Report, czyli mamy całą informację na temat latami czy tam datami, co się zdarzyło, jak doszło do tego, że Shodan się zbuntował, także ogólnie bardzo spoko takie elementy, które potrafią
nas prowadzić w świat gry. No tak dosyć biednie, no i to w zasadzie wszystko w tym pudełku. Natomiast pytanie, czy dzisiaj warto zagrać w System Shocka? Ja trochę tej gry, powiem Wam, się bałem, dlatego ona pojawiła się dosyć późno, z tego względu, że pamiętałem, jak bardzo męczyłem się z System Shockiem przy premierze, jak ciężka była to gra, jak trudna. W moim przypadku dzisiaj ogrywałem na drugim poziomie trudności dla każdego elementu, czyli na tym najbardziej średnim i muszę przyznać, że ginęło się bardzo dużo razy. Warto też zauważyć, że System Shock prezentował pewne mechaniki, które zostaną na przykład potem zaczerpnięte w BioShocku, na przykład te Vita Chamber z BioShocka, no to były te stacje regeneracji w System Shocku, gdzie na przykład jak ginąłeś, to nie było, że ginąłeś całkowicie, tylko wracałeś do tej stacji regeneracyjnej. Jednak był tutaj mały kruczek. Na początku tą stację trzeba było uruchomić. Jeżeli jej nie uruchomiłeś, no i zginąłeś, no to niestety gra się kończyła, trzeba było odpalać od save'a. Także były tutaj takie elementy, które później nawet w kultowym BioShocku były wykorzystywane. Dzisiaj grało mi się w to rewelacyjnie, słuchajcie, rewelacyjnie. Owszem, grafika wygląda, jakby psu z gardła ją ktoś wyciągnął, ale klimat i granie w tą grę wyzwoliło we mnie takie pokłady stresu i takiego napięcia, że siedziałem po prostu tak. Siedziałem, żeby tam, wiecie, bo gra jest trudna i naprawdę się wczuwasz w ten klimat i starasz się nie zginąć. Szczególnie na tych wyższych poziomach, na przykład na 8. piętrze, kiedy już nie masz odnowienia tej energii, jak zginiesz, game over. Także ogólnie czułem ogromne napięcie grając w System Shocka. Nie czułem tego dawno, bardzo dawno, ale to dobry znak. Znaczy, wiecie, to jest, powiecie, no to po co będę grał w grę, która mnie stresuje. Jest trochę, no Dark Soulsy też stresują, a jednak się w nie gra, nie? Ale tutaj chodzi o to, że ta gra tak Ci wchodzi w czachę, tak Ci się wbija ten klimat, pomimo kiepskiej, powiedzmy kiepskiej tej umownej grafiki, ale i tak się jakoś wbija w klimat, że naprawdę oddziaływuje, zaczyna oddziaływać na Ciebie. I to jest w ogóle coś niesamowitego, bo nie spotkałem się z tym od lat, żeby tak gra wbiła mi się w czachę i w taki sposób na mnie działała, żebym tak czuł taki stres i takie napięcie, szczególnie w barkach. Ja na przykład jak się stresuję, mi się strasznie barki napinają. Ja po prostu jak kończyłem grać, to ja schodziłem z krzesła, powiedzmy po jednej sesji, obolały. Mnie po prostu bolały barki od ciągłego napięcia, bo taki byłem, tak się wczuwałem w tą grę. To jest fajne, słuchajcie, to jest naprawdę fajne i to jest niesamowite, że 25-letnia gra potrafi jeszcze wywołać takie ciary u gracza, a System Shock to potrafi. Nie wiem, czy jest to kwestia graczy tylko tych, którzy grali kiedyś System Shocka i go pamiętają, czy na przykład dzisiaj jakby po nią sięgnął gracz, który nie miał z nią styczności, to samo by odczuwał. Pewnie nie, bo gra ma sporo archaizmów i to takich archaizmów naprawdę męczących. Grając dzisiaj System Shocka, odpalając pierwszy raz, próbowałem grać po bożemu, czyli bez żadnych patchy, ułatwiających sterowanie. To tam jeszcze nawet nie było sterowania widokiem myszką. Wszystko było z klawiatury i powiem Wam, że ciężko. Wszystko było sterowane z klawiatury. Chciałeś przykucnąć, wychylić się, przeładować broń, spojrzeć w górę. Wszystko było przy pomocy klawiatury. Musiało być sterowane ewentualnie z niewielką pomocą myszy. I grało się w to koszmarnie ciężko. Koszmarnie ciężko. Ściągnąłem jakiegoś patcha, który troszkę usprawniał to sterowanie. Na tyle, że można było chociaż rozglądać się tą myszką, ale tu jest kolejny problem był, bo myszką możesz się rozglądać i kursor Ci się lokuje na środku ekranu i fajnie się z tego wtedy strzela, ale co jeżeli musiałeś na przykład kliknąć coś kursorem myszki w menu, to wtedy jak zjeżdżałeś myszką, no to po prostu postać się głowę obracała w dół. Więc tutaj dodano coś takiego jak przełącznik, który uwalniał Ci kursor myszki i wtedy stawałeś w jednym miejscu, patrzyłeś na przykład w ścianę, ale mogłeś myszką w menu coś tam ustawiać i potem znowu przestawiałeś i od razu wskakiwał na środek i mogłeś się spoglądać. I dodatkowo to dodawało jeszcze, nadal jest to dosyć archaiczne i męczące, ale nie wyobrażam sobie, w jaki sposób to inaczej można było dobrze zrobić. Dlatego granie, jeżeli już zdecydujecie się granie, wersja na Goga nie ma tych problemów, od razu uprzedzę, tam jest na pewno zrobione to tak, że będziecie mieli przeładowywanie pod klawiaturą, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to mocno grę upraszcza,
bo bardzo dużo tych stresujących sytuacji było właśnie wtedy, kiedy musiałem zejść do menu, coś tam klikać, a tu już widzę, że jakaś bomba się do mnie zbliża na kołach, i którą trzeba było zestrzelić. I myślę, że to wprowadza, że ta gra jest troszkę łatwiejsza i myślę, że nie będzie tak stresująca jak ta wersja CD. Jeżeli jesteś totalnym hardkorowcem i w ogóle jesteś ortodoksem w kwestii starych gier DOS-owych, no to polecam Ci grać tak jak Pan Bóg ją stworzył, czyli całkowicie na klawiaturze z niewielkim dodatkiem myszy. Ale to będzie... Ja tak grałem w 1994 roku i pamiętam, że upociłem się przy tej przy tej grze okrutnie, bo gra jest naprawdę trudna. Nawet z tymi ułatwieniami grało mi się dzisiaj w to bardzo ciężko. Bardzo ciężko, bo to jest zupełnie... Trzeba wyzbyć się tych przyzwyczajeń z gier FPS, to jest bardzo trudne. Czyli to nie jest tak, że wbiegasz sobie do pokoju, 3 strzały, pyk, pyk, pyk i wszyscy leżą, nie? To jest tak, że wchodzisz do pokoju, jest jeden cyborg nawet taki na 2 strzały, ale jak zacznie strzelać, to ci energia i koniec, do widzenia i musisz odpalić od save'a. Także gra pod tym kątem jest naprawdę ciężka. Jeżeli odpalicie te wyższe poziomy trudności dla totalnych hardkorowców, wszystko na 5 czy tam na 4, to ja już sobie nie wyobrażam, czy w ogóle tą grę można skończyć. Nie dość, że na czas trzeba grać, no to jeszcze ci przeciwnicy to pewnie już są totalne koksy, także... Czy polecam? Oczywiście, że polecam. System Shock to jest jedna z tych gier, które pomimo dekady, 20 ćwierćwiecza na karku nie zestarzały się, nadal są mega dobre, podobnie jak Trespasser, wciągają i naprawdę są to gry ponadczasowe, które wyprzedzały w swoim czasie swoje czasy o wiele, wiele długości. I przede wszystkim są to gry dobre, z fajną fabułą, z dobrym wyzwaniem, nie za ciężkim, nie za łatwym, dobrze wyważonym wyzwaniem, bo gra jest trudna, ale powiedzmy niemożliwa do przejścia. No i niesamowitym klimatem stresującym. No kurde, to po prostu to jest dla mnie całkowita niespodzianka, że byłem tak zestresowany przy tej grze. Także to jest chyba najlepsza reklama System Shocka, jaka może być, że naprawdę gra się wbija w czachę i no, jest ciężko. Oczywiście pojawiła się druga część System Shocka, którą mam nadzieję, że uda mi się też dla Was tutaj zrobić w serii To było grane. Już tamta gra obsługiwała akceleratora 3D, wszystko było trójwymiarowe, także to troszkę nadrobiono te elementy, które chciano zrobić w System Shocku w pierwszej części, ale już z braku czasu i się nie udało. Myślę, że się zajmiemy, aczkolwiek pamiętam, że druga część już mi się tak nie podobała jak jedynka. Czegoś brakowało. Czego? Nie pamiętam. Dopiero jak zagram To było grane, drugi raz zagram w dwójkę System Shocka, przypomnę sobie, co to było. Natomiast zwłaszcza, że świeżo jestem po części pierwszej, natomiast dzisiaj z głowy nie pamiętam. Także jeżeli macie możliwość, sięgajcie po System Shocka, absolutnie kultowy tytuł. Najlepiej, jeżeli jesteście nieobeznani z DOSBoxem, sięgajcie po tą wersję z GOGa, która na pewno ułatwi Wam życie i gra nie będzie taka siermiężna jak ta wersja w Big Boxie, którą ja posiadam. Niemniej grajcie w System Shocka, to jest naprawdę fenomenalny tytuł i naprawdę pokazuje, jak kiedyś próbowano stworzyć w czasach, kiedy nie było możliwości, nie było technologii, próbowano coś z tym zrobić. Zrobić grę, która pomimo tych limitów naprawdę będzie ponadczasowa, będzie wybijała się ponad przeciętną, jeśli to się udawało od czasu do czasu. Udało się z Trespasserem, udało się z System Shockiem i z paroma innymi grami również się uda. Także polecam System Shock. Najlepsza, może nie najlepsza, ale fantastyczna gra, która tak naprawdę nadal potrafi bawić i nadal można świetnie się w nią bawić. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!